Tantum Vampir Ergo z Metalhemu. Czy słyszeliście o pierwszym seryjnym mordercy Europy, który wykorzystał dobrodziejstwa strefy Schengen, by ukrywać się przed sprawiedliwością? Dziś opowiem wam historię tego człowieka. Wampira z Metalhemu. Metalhem to osiedle w południowej, kiedyś bardzo mocno uprzemysłowionej części miasta, w którym mieszkam, pracuję i piszę, czyli Opola. Opole leży w południowo-zachodniej Polsce, około 40 km od granicy z Republiką Czeską, gdzieś pomiędzy Wrocławiem a Katowicami. Jest stolicą najmniejszego województwa w Polsce, liczy jakieś 125 tysięcy mieszkańców. Pod względem ludności jest 27 miastem w naszym kraju, a jeśli chodzi o powierzchnię, zajmuje miejsce 16. W latach 70. pomiędzy dwoma starymi wsiami pod miastem powstały supernowoczesne zakłady aparatury chemicznej Metalchem, a raczej powstać miały, bo chociaż finansowana z kredytów pochodzących z Moskwy budowa ruszyła w 1975 roku, to inwestycji tak naprawdę nigdy do końca nie ukończono. Nie ukończono na przykład portu nad Odrą, nie udało się zbudować, ale udało się uruchomić produkcję. Produkowano aparaturę chemiczną, a przy zakładach powstało osiedle z wielkiej płyty. I to tutaj mieszkał człowiek, który będzie bohaterem dzisiejszego odcinka. Będzie nim wampir z Opola, bestia z Polski albo Euroripper, czyli w wolnym tłumaczeniu europejski rozpruwacz, eurorozpruwacz albo seryjny morderca Europy. Bo tak o tym człowieku jakąś dekadę temu krzyczały gazetowe i internetowe nagłówki. W kryminologii każdego, kto zabije więcej niż jedną osobę, uznaje się za zabójcę wielokrotnego. Natomiast nie każdy wielokrotny zabójca jest mordercą seryjnym. Człowiek, który dokona kilku zabójstw, ale w jednym miejscu i czasie, to morderca masowy. Zbrodniarze, którzy po zabiciu pierwszej ofiary wpadają w szał zabijania i dokonują kolejnych zabójstw w odstępach do kilku godzin, czasem kilku dni, są klasyfikowani natomiast jako tak zwani mordercy szaleni. I w przeciwieństwie do morderców seryjnych, pomiędzy kolejnymi atakami nie ma u nich okresów tak zwanego wyciszenia. Okresy wyciszenia charakteryzują morderców seryjnych. Za seryjnego mordercę zatem uznaje się zabójcę, który dokona co najmniej 3 zabójstw w 3 oddzielnych epizodach. A każdy atak musi oddzielać właśnie ten okres względnie normalnego funkcjonowania. Ten okres może trwać od kilku dni do nawet czasem kilku lat. A to zwykle utrudnia ujęcie kogoś takiego. Najtrudniej jednak złapać tak zwanego wędrownego seriala, jak się mawia w pewnych kręgach. Mam nadzieję, że wiecie, o czym mówię. Czyli kogoś, kto zmienia miejsce bytowania po tym, jak zaatakuje, a potem żyje sobie tam niby spokojnie aż do następnego ataku. I tak robił to Dariusz K. z mojego miasta, z osiedla Metalchem w Opolu. Człowiek ten urodził się w 1986 roku. Wychowywała go matka i nigdy nie poznał ojca, co akurat jest dość charakterystyczne w biografiach seryjnych morderców. Nie była to majętna rodzina. Mimo tego i mimo problemów w nauce oraz wagarów,
Dariusza uważano za inteligentnego, z zainteresowaniami w zakresie greckiej mitologii, co akurat jest bardzo ciekawe. Człowiek ten ubierał się w dres, przesiadywał na ławkach przed blokami, spędzał czas na swoim osiedlu i podobno niczym innym jakoś szczególnie się nie wyróżniał. Był grzeczny, sąsiadom mówił dzień dobry na klatce schodowej. Opisywany był też jako ktoś, kto dużo żartował, miał poczucie humoru, kolegów i był towarzyski. Niemniej we wspomnieniach niektórych znajomych pojawia się sygnał, że był w jakimś sensie dziwnym człowiekiem. Tak czy inaczej, około 2005 roku, po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej, Dariusz K. z Opola wyjechał. I niewiele wiadomo na temat tego, czym się zajmował tam, gdzie był, a był za granicą. I na pewno przez kilka lat mieszkał w Wielkiej Brytanii. Wyjechał do Holandii. I tam najprawdopodobniej po raz pierwszy wszedł w konflikt z prawem. W 2011 roku poważnie ranił w Holandii przypadkowego mężczyznę. Z Holandii uciekł do Austrii i w 2012 roku w Salzburgu usiłował okraść sklep oraz, jak potem przyznał, zabić sprzedawcę, właściciela sklepu. 3 lata później, niecałe 3 lata później, bo w styczniu 2015 roku dokonał napadu na sklep spożywczy w Niemczech. 3 miesiące później, w kwietniu, najprawdopodobniej zabił po raz pierwszy. Miało to miejsce w Szwecji. Dariusz K. włamał się do domu 79-letniego emeryta w Göteborgu, dzielnicy Göteborga, i tam w kuchni zadźgał swoją ofiarę nożem. Po tym ataku zabrał kluczyki z samochodu i po prostu uciekł. Miesiąc później uderzył ponownie. Włamał się do domu letniskowego 75-letniego polityka i jego 74-letniej żony w Austrii, w Wiedniu. Staruszków brutalnie pobił pałką, a następnie zadźgał nożem. Kobietę przed śmiercią brutalnie zgwałcił. Po tym zabójstwie Dariusz K. wyjechał z Wiednia, tym razem do Niemiec. Ciała 2 dni później znalazł syn zamordowanych po telefonie od siostry, która zaniepokoiła się milczeniem rodziców. Na ciele kobiety znaleziono napis brązową farbą o treści Tantum ergo. Jak się potem okazało, była to łacińska sentencja pochodząca z hymnu świętego Tomasza z Akwinu pod tytułem Sław języku tajemnice. Sentencję tłumaczyć można jako tylko wtedy lub też ewentualnie dopiero wtedy. Śledczy nie mieli pojęcia, co to może znaczyć. Równocześnie zakładano, że mordercy mogło chodzić o angielską nazwę pierwiastka tantal. Tak czy inaczej, tego nie wiedziano. Ale śledczy dysponowali już śladem genetycznym sprawcy, który w tej sprawie ma wielkie znaczenie. A jakie? Otóż w Düsseldorfie Dariusz K. niebawem użył zrabowanej karty w bankomacie, w którym była kamera. Nie trudno się zresztą tego domyślić. Karta natomiast po tym zabójstwie była oczywiście zastrzeżona. Bank natychmiast przekazał informację o próbie jej użycia niemieckiej policji. I Kriminalpolizei tą drogą uzyskała wizerunek człowieka, który usiłował posługiwać się nienależącą do siebie kartą. Jeszcze nie wiedziano, czy był mordercą, ale założono związek z zabójstwem w Wiedniu.
8 czerwca 2015 roku Dariusza K. zatrzymano na dworcu kolejowym w Düsseldorfie, aby złożył wyjaśnienia w tej sprawie. I okazało się, że ten człowiek ma przy sobie kluczyki samochodu. Samochodu, jak zamordowany powiedział, należącego do zabitego przez siebie w Szwecji wcześniej człowieka. I tu wróćmy do genetyki. Otóż od 2005 roku Austria, Niemcy wraz z Holandią, Belgią, Francją i Luksemburgiem oraz Hiszpanią mają dostęp do wspólnej bazy m.in. kryminalistycznej, m.in. śladów genetycznych i daktyloskopijnych. W ramach programu wymiany danych ślady genetyczne niezidentyfikowanego mordercy wprowadzono do tej bazy, a po zatrzymaniu Dariusza K. pobrano od niego DNA i porównano z tymi śladami. I znaleziono dopasowanie. Tym bardziej, że morderca przyznał się do zabójstwa i natychmiast złożył wyczerpujące zeznania. Przyznał też, że, cytat, zgwałcił umierającą staruszkę. Przyznał się też do zabicia emeryta w Szwecji. Przyznał się do napadu w sklep w Salzburgu, usiłowania zamordowania sprzedawcy, właściciela sklepu. Oprócz tego miał przyznać się także do napadu na sklep w Niemczech, zranienia kobiety w Holandii oraz kolejnych zabójstw na terenie Czech i Holandii. W takiej sytuacji śledczy uznali za bardzo prawdopodobne, że popełniał również poważne przestępstwa na terenie Wielkiej Brytanii. Co więcej, śledczy zarzekali się nawet, że byłoby to dla nich bardzo zaskakujące, gdyby Polak nie popełnił tam jakichś poważnych przestępstw. Dlatego też oczywiście porównano niezidentyfikowane ślady zabójstw dokonanych w Wielkiej Brytanii z DNA zabójcy. I co ciekawe, wyników tych porównań do dziś do publicznej wiadomości nie przekazano. Zatem można uznać, że Dariusz K. zabił 3 osoby. Tymczasem przesłuchiwany jeszcze w Niemczech tłumaczył, że dokonywał napadów z głodu, a także po to, aby się umyć. Mówił też, że w czasie ataków odczuwał radość, a szczególnie podczas torturowania niewinnych, tak naprawdę losowo dobieranych ofiar. Niemcy podjęli decyzję o ekstradycji Polaka do Austrii, gdzie popełnił ostatnie podwójne zabójstwo i przekazali informacje o tym mediom. I to sprawiło, że w polskich, jak również przede wszystkim w europejskich mediach pojawiły się rozliczne artykuły na jego temat. Na temat seryjnego mordercy z Opola, wampira z osiedla Metalhem, czy też Euro-Rippera. Wszystkie te przydomki wykorzystywano namiętnie. I jego zdjęcie. Zdjęcie wygolonego na łyso, patrzącego w obiektyw poważnego 29-letniego mężczyzny. To zdjęcie obiegło całą Europę, można je znaleźć dziś w internecie. Zagraniczne media okrzyknęły Polaka pierwszym seryjnym mordercą, który zabijał na terenie Europy, całej Europy, korzystając z otwartych granic. A jego osiedle huczało od plotek. Metalhem to nieduże osiedle, a Opole nie jest wielkim miastem. Tu niemal każdy widział Dariusza. Tu niemal każdy wiedział, o kogo chodziło. Przecież zdjęcie zostało opublikowane. A on, co dziwne, nigdy nie był agresywny. Nie bił się, nie kłócił. Siedział z resztą paczki pod blokiem. Był trochę dziwny, tak, ale nikt nie podejrzewał, że mógłby dokonać czegoś tak bezsensownie okrutnego jak takie zabójstwa. A jednak
Europejskie media przypisały mordercy aż 8 zabójstw i prawie zabójstw w 6 europejskich krajach. Powiedziałem prawie zabójstw, bo chodziło o możliwe zabójstwo lub możliwe poważne przestępstwo, jak pisano, jak demonizowano tego człowieka. Szwedzka i austriacka policja zwróciła się do polskiej strony o pomoc prawną w tej sprawie i tyle, nic więcej na ten temat nie wiemy. W trakcie procesu morderca złożył obszerne wyjaśnienia, wyjaśnił, że słyszał w głowie głosy. Twierdził, że faktycznie ma pewne problemy z rzeczywistością, ale zaprzeczał, jakoby był na jakąkolwiek chorobę chory, co akurat bywa w przypadku chorób psychicznych charakterystyczne. I faktycznie po badaniu okazało się, że cierpiał na schizofrenię paranoidalną i chorował od co najmniej 10 lat, czyli od 2005 roku. A zatem od czasów, kiedy Dariusz K. opuścił swoje rodzinne, a także moje Opole i osiedle Metalchem. Niewykluczone, że wyjazd i zmiana środowiska była wyzwalatorem choroby, ale tu to akurat tylko spekulacje. Natomiast faktem jest, że zapytany przez sędziego o to, co znaczył napis na ciele zgwałconej, zamordowanej kobiety, Dariusz K. odparł, że to grecki Bóg, który został przeklęty. Tak, jak ja. I chociaż media jednogłośnie uznały Dariusza K. za mordercę seryjnego, to w świetle tego, co wiemy na temat popełnionych przez tego człowieka na pewno zbrodni, należałoby uznać go za mordercę wielokrotnego niż seryjnego. Mordercę jako niepoczytalnego skierowano na przymusowe leczenie w ośrodku Gollersdorf. Jego sprawa pokazała wszystkim, jak bardzo złudne jest poczucie, że po popełnieniu poważnego przestępstwa można uniknąć odpowiedzialności, wyjeżdżając z kraju, gdzie się te przestępstwo popełniło. Pokazała też, jak rozwinęły się metody śledcze i jak kardynalne błędy popełnił morderca, co akurat w świetle jego choroby dziwić nie powinno. Dziwić nie powinno także to, że zająłem się sprawą Dariusza K. Mieszkam przecież w Opolu, tu piszę powieści kryminalne, a każda jest przecież inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Za miesiąc premiera mojej najnowszej powieści pod tytułem Separacja. Książka otwiera 3-częściowy cykl, kryminalny rzecz jasna, który będzie miał miejsce w Opolu, w moim mieście. To moje miasto wybrałem na tło do swoich książek. Materiał na temat inspiracji przy pisaniu mojej książki pod tytułem Separacja już jest na moim kanale, a jeśli chodzi o temat dzisiejszy, to zdradzę, że jego echa sprawy Dariusza K., wampira z Metalchemu, czy też mordercy seryjnego z Opola, też kiedyś między wersami odnajdziecie. I to prawdopodobnie niebawem. Tak samo jak niebawem powinien ukazać się kolejny odcinek notatnika autora, związany tym razem z niebywale okrutną, masową zbrodnią. Będzie to materiał o zbrodni, która miała miejsce 15 km od domu, w którym się wychowałem. Zbrodni, w której od siekiery w rękach mordercy śmierć poniosła 7-osobowa rodzina. Oczywiście to zdarzenie będzie elementem innej układanki, jaką właśnie tworzę na potrzeby kolejnej fabuły. I jak widzicie, skupiam się ostatnio na moim mieście, moich miejscach, własnych doświadczeniach, wspomnieniach bliskich i znajomych mi osób. Dawno temu przyjąłem taką metodę, a tak napisane książkę na swoje potrzeby zacząłem nazywać kryminałem totalnie realnym. Czy dobrze? Jestem bardzo ciekaw, co o tym myślicie i co myślicie o sprawie, którą wam dziś zaprezentowałem.
Zapraszam oczywiście do tego, by zostawić suba, łapkę w górę i komentarz i te wszystkie tam internetowe sprawy. Więcej o mnie, o tym co robię znajdziesz na stronie www.wydawca.net albo aleksandersowa.pl. No i oczywiście w mediach społecznościowych. Linki znajdziesz w opisie. Dziękuję za polubienia, komentarze i udostępnienia. To wszystko wspiera moją działalność. Dzięki temu mogę dalej pisać. Dlatego dziękuję, że jesteś. Dziękuję, że słuchasz, że klikasz. I dziękuję, że mnie wspierasz. Bez ciebie mnie by nie było.